Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie potrafią w ciągu kilku lat całkowicie odmienić swoje życie, podczas gdy inni, mimo ogromnego wysiłku, przez całe dekady stoją w tym samym miejscu? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista. Jedni mieli więcej szczęścia, lepszy moment, lepsze kontakty, więcej pieniędzy na start. Ale im dłużej obserwujesz ludzi, tym bardziej zaczynasz rozumieć, że ta odpowiedź jest zbyt prosta, bo życie zna zbyt wiele wyjątków. Są ludzie, którzy wychodzą z biedy i budują majątek. Są też tacy, którzy wygrywają miliony, a po kilku latach znowu nie mają nic. Jedni po każdej porażce wracają silniejsi, inni poddają się po pierwszym niepowodzeniu. Dlaczego? Co sprawia, że dwie osoby, które zaczynają dokładnie z tego samego miejsca, po 10 latach żyją w dwóch zupełnie różnych światach? Carl Gustav Jung przez większość swojego życia próbował odpowiedzieć na inne pytanie. Nie pytał, jak zostać bogatym. Nie pisał poradników finansowych. Nie uczył inwestowania. Interesowało go coś znacznie głębszego. Dlaczego człowiek tak trudno się zmienia? To pytanie wydaje się niepozorne, ale jeśli dobrze się nad nim zastanowić, można dojść do wniosku, że właśnie w nim ukrywa się odpowiedź na wiele problemów naszego życia. Także tych związanych z pieniędzmi. Bo być może największą przeszkodą na drodze do bogactwa wcale nie jest brak wiedzy, nie jest nią kryzys, nie jest nią inflacja, a nawet nie brak pieniędzy. Być może największą przeszkodą jest coś, czego nie widać, sposób, w jaki postrzegasz samego siebie. I właśnie o tym będzie ten film. Nie o magicznych metodach, nie o obietnicach szybkiego sukcesu i nie o tym, że wystarczy myśleć pozytywnie, a wszechświat wszystko załatwi. Porozmawiamy o czymś znacznie ciekawszym. O tym, dlaczego niektórzy ludzie przez całe życie pozostają więźniami jednej rzeczywistości, nawet kiedy ich sytuacja zewnętrzna się zmienia. I dlaczego inni potrafią wejść do zupełnie nowego życia, choć jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się to niemożliwe. Bo jeśli istnieje coś takiego jak przejście do nowej rzeczywistości, to nie zaczyna się ono na koncie bankowym. Zaczyna się znacznie wcześniej, w ludzkiej psychice. Jeśli interesują Cię filmy, które pokazują psychologię, filozofię i mechanizmy stojące za ludzkim zachowaniem, zasubskrybuj kanał. Tutaj nie szukamy prostych odpowiedzi. Szukamy tych, które naprawdę pomagają zrozumieć, dlaczego nasze życie wygląda właśnie tak, a nie inaczej. Przejdźmy więc do rzeczy. Większość ludzi wierzy, że bieda oznacza brak pieniędzy, ale Jung prawdopodobnie powiedziałby, że to tylko jej najbardziej widoczny objaw. Prawdziwa bieda często zaczyna się dużo wcześniej, w chwili, gdy człowiek przestaje wierzyć, że jego życie może wyglądać inaczej. To nie dzieje się z dnia na dzień, to proces. Wyobraź sobie dziecko, które przez lata słyszy: pieniądze nie rosną na drzewach. Bogaci są chciwi. To nie jest życie dla takich ludzi jak my. Lepiej nie ryzykować. Na początku są to tylko zdania. Później stają się przekonaniami. A po latach to przekonania zaczynają podejmować decyzje za człowieka. I właśnie tutaj Jung wprowadza pojęcie, które zmienia sposób patrzenia na całe życie. Tożsamość. Nie chodzi o to, ile zarabiasz. Chodzi o to, za kogo sam siebie uważasz. Bo jeśli głęboko w środku jesteś przekonany, że jesteś człowiekiem, który ledwo wiąże koniec z końcem, to nawet gdy pojawi się dobra okazja, twój umysł bardzo często znajdzie powód, żeby jej nie wykorzystać. Brzmi niewiarygodnie? A jednak dzieje się to każdego dnia. Ktoś dostaje propozycję lepiej płatnej pracy. Pierwsza myśl? Na pewno sobie nie poradzę. Ktoś marzy o założeniu własnej firmy, ale po kilku minutach pojawia się kolejna myśl. To nie dla mnie. Ktoś chciałby zacząć inwestować i zanim przeczyta pierwszą książkę, już jest przekonany, że straci wszystkie pieniądze. Z zewnątrz wygląda to jak brak odwagi. Jung powiedziałby jednak, że problem leży znacznie głębiej. To nie człowiek podejmuje te decyzje. To robi jego psychika, która za wszelką cenę próbuje utrzymać obraz świata, do którego przywykła. I właśnie tutaj dochodzimy do jednej z najważniejszych myśli tego filmu. Ludzie nie żyją w takiej rzeczywistości, jaka istnieje. Ludzie żyją w rzeczywistości, którą ich umysł uznaje za możliwą. To jedno zdanie zmienia wszystko. Bo jeśli twój wewnętrzny świat przez lata był budowany na strachu, braku i ciągłym przetrwaniu,
to nawet kiedy pojawi się szansa na bogactwo, twój umysł może potraktować ją nie jak okazję, ale jak zagrożenie. I właśnie dlatego tak wielu ludzi wraca do punktu wyjścia, nawet wtedy, gdy los daje im szansę na zupełnie nowe życie. Ale dlaczego nasz własny umysł miałby sabotować coś, czego przecież świadomie pragniemy? To właśnie tutaj zaczyna się jedna z najbardziej fascynujących idei Carla Gustawa Junga. I to od niej zależy, czy człowiek zostanie w swojej starej rzeczywistości, czy naprawdę będzie w stanie wejść do nowej. Najbardziej zaskakujące jest to, że człowiek bardzo rzadko świadomie wybiera biedę. Nikt nie budzi się rano z myślą: chcę przez całe życie walczyć o każdy grosz. Każdy marzy o spokoju, o bezpieczeństwie, o wolności, o możliwości powiedzenia sobie: nie muszę już ciągle się martwić. A jednak dla wielu ludzi ten moment nigdy nie nadchodzi. Dlaczego? Bo świadome pragnienia to tylko niewielka część tego, co kieruje naszym życiem. Jung uważał, że znacznie większy wpływ ma to, czego na co dzień nawet nie dostrzegamy – nasza nieświadomość. To właśnie tam przez lata odkładają się doświadczenia z dzieciństwa, słowa rodziców, lęki, porażki, wstyd, poczucie winy i wszystkie historie, które człowiek opowiada samemu sobie. Na początku są niewinne. Nie jestem wystarczająco dobry, bogaci mają łatwiej, mnie to się raczej nie uda. Problem polega na tym, że umysł nie traktuje tych zdań jak zwykłych myśli. Po pewnym czasie zaczyna traktować je jak fakty. A kiedy coś staje się dla psychiki faktem, wszystko inne zaczyna się do tego dostosowywać. Pomyśl o człowieku, który od lat powtarza sobie, że nie nadaje się do prowadzenia własnego biznesu. Pewnego dnia trafia na świetny pomysł. Przez chwilę czuje ekscytację. Wyobraża sobie, że tym razem może się udać. Ale wystarczy kilka godzin, czasem kilka minut i w głowie pojawia się znajomy głos. A jeśli stracisz wszystkie pieniądze? Przecież inni wiedzą więcej. To zbyt ryzykowne. Większość ludzi uważa, że to rozsądek, ale bardzo często nie ma to nic wspólnego z rozsądkiem. To stary program. Program, który przez lata miał chronić człowieka przed bólem. Bo jeśli nigdy nie spróbujesz, nigdy nie poniesiesz porażki. Jeśli nie zaryzykujesz, nie zostaniesz odrzucony. Jeśli nie wyjdziesz poza to, co znane, nic cię nie zaskoczy. Brzmi bezpiecznie, tylko że jest pewien problem. Ten sam mechanizm, który chroni cię przed porażką, jednocześnie chroni cię przed sukcesem. I właśnie tutaj dochodzimy do jednej z najważniejszych idei Carla Gustawa Junga. Cień. To jedno z najbardziej znanych pojęć w jego psychologii. Większość ludzi myśli, że cień oznacza wyłącznie nasze złe cechy – złość, zazdrość, agresję. Ale Jung rozumiał go znacznie szerzej. Cień to wszystko, czego nie chcemy w sobie zobaczyć. To również nasze niewykorzystane możliwości, odwaga, której nigdy nie daliśmy sobie prawa okazać, ambicja, którą tłumiliśmy, żeby nie usłyszeć, że jesteśmy zbyt pewni siebie, marzenia, z których zrezygnowaliśmy, bo ktoś kiedyś powiedział, że są nierealne. Wyobraź sobie dwóch chłopców dorastających w podobnych warunkach. Pierwszy często słyszy: masz głowę do interesów, próbuj, nie bój się popełniać błędów. Drugi słyszy: nie wychylaj się, lepiej mieć pewną pracę. Bogaci dorobili się nieuczciwie. Mijają 20 lat. Obaj mają podobne wykształcenie, podobne możliwości. Ale kiedy pojawia się szansa na zmianę życia, pierwszy widzi okazję. Drugi widzi zagrożenie. Nie dlatego, że świat wygląda inaczej. Świat jest ten sam. To ich wewnętrzny obraz rzeczywistości jest zupełnie inny. I właśnie dlatego dwie osoby mogą patrzeć na tę samą sytuację i podjąć dwie całkowicie różne decyzje. To jest moment, w którym wielu ludzi mówi: on miał szczęście. Ale bardzo często szczęście nie było początkiem zmiany, było jej skutkiem. Bo człowiek, który przez lata pracuje nad własnym sposobem myślenia, zaczyna zauważać rzeczy, których wcześniej po prostu nie widział. Nie dlatego, że świat nagle stworzył nowe możliwości. One często były tam od dawna. Zmienił się tylko człowiek, który nauczył się je dostrzegać. I właśnie tutaj pojawia się pytanie, które zmienia wszystko. Skąd w ogóle bierze się ten wewnętrzny obraz świata? Dlaczego jedni od dziecka wierzą, że mogą osiągnąć więcej, a inni są przekonani, że ich miejsce zostało wyznaczone już dawno? Odpowiedź Junga jest zaskakująca, bo jego zdaniem
Większość z nas przez znaczną część życia nie żyje własnym życiem. Żyjemy historiami, które ktoś kiedyś opowiedział nam o nas samych. Jest pewien eksperyment myślowy, który pozwala spojrzeć na całe życie z zupełnie innej perspektywy. Wyobraź sobie dwie osoby. Obie mieszkają w tym samym mieście, robią zakupy w tych samych sklepach, jeżdżą tymi samymi ulicami, oddychają tym samym powietrzem. A jednak jedna z nich każdego dnia dostrzega możliwości, druga widzi wyłącznie ograniczenia. To nie jest przypadek. To nie jest nawet kwestia inteligencji. To sposób, w jaki działa ludzka psychika. Jung uważał, że człowiek nigdy nie patrzy na świat bezpośrednio. Najpierw przepuszcza rzeczywistość przez własne wnętrze, przez swoje przekonania, lęki, doświadczenia i dopiero później tworzy obraz świata. Innymi słowy, nie widzimy świata takim, jaki jest. Widzimy świat takim, jakim potrafimy go zobaczyć. To ogromna różnica, bo jeśli przez całe życie jesteś przekonany, że pieniądze oznaczają problemy, to każda większa odpowiedzialność finansowa będzie wydawała się zagrożeniem. Jeżeli w dzieciństwie często słyszałeś, że bogaci są chciwi, twój umysł może zacząć nieświadomie odrzucać wszystko, co kojarzy się z bogactwem. Nie dlatego, że naprawdę tego chcesz, wręcz przeciwnie. Świadomie marzysz o lepszym życiu, ale głęboko w psychice działa inny mechanizm. Mechanizm, którego większość ludzi nigdy nie zauważa. Spróbuj przypomnieć sobie sytuację, kiedy naprawdę chciałeś coś zmienić. Może planowałeś rozpocząć własny biznes. Może chciałeś zmienić pracę. Może od dawna marzyłeś o przeprowadzce do innego kraju. Na początku pojawia się ekscytacja, nowa energia. Masz wrażenie, że tym razem wszystko będzie inaczej. Zaczynasz planować, czytasz, szukasz informacji. I nagle, jakby ktoś nacisnął hamulec, pojawia się zmęczenie, zwątpienie. Odkładasz wszystko na jutro. Potem na przyszły tydzień. A po kilku miesiącach odkrywasz, że nie zrobiłeś właściwie nic. Czy to lenistwo? Niekoniecznie. Bardzo często jest to coś znacznie głębszego. Psychika nie lubi gwałtownych zmian. Nawet wtedy, kiedy obecna sytuacja nie daje szczęścia. Bo dla niej najważniejsze nie jest szczęście. Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo oznacza jedno – to, co znane. To dlatego ludzie potrafią latami tkwić w pracy, której nienawidzą, w toksycznych relacjach, w życiu, które od dawna przestało dawać radość. Nie dlatego, że tego chcą, ale dlatego, że ich psychika zna ten świat, wie, czego się spodziewać. Paradoks polega na tym, że nawet cierpienie może stać się czymś znajomym, a wszystko, co nowe, wydaje się niebezpieczne. I właśnie tutaj wielu ludzi zaczyna mówić o przejściu do nowej rzeczywistości. To bardzo ciekawe określenie, bo kiedy ktoś radykalnie zmienia swoje życie, często mówi: czuję się, jakbym żył w innym świecie. Na pierwszy rzut oka brzmi to metaforycznie, ale jeśli spojrzymy na to z psychologicznego punktu widzenia, okazuje się, że rzeczywiście coś się zmieniło. Nie planeta, nie wszechświat, nie prawa fizyki. Zmienił się filtr, przez który człowiek patrzy na rzeczywistość. A kiedy zmienia się filtr, zmienia się wszystko. Nagle zaczynasz zauważać ludzi, których wcześniej nawet nie dostrzegałeś. Słyszysz pomysły, które kiedyś wydawały ci się absurdalne. Podejmujesz decyzje, których dawniej bałbyś się podjąć. Zaczynasz reagować spokojniej, tam, gdzie kiedyś reagowałeś lękiem. I właśnie wtedy życie zaczyna odpowiadać inaczej. Nie dlatego, że świat nagle postanowił cię nagrodzić, ale dlatego, że pierwszy raz od wielu lat przestałeś zachowywać się jak człowiek, którym byłeś wcześniej. To przypomina zmianę częstotliwości w radiu. Muzyka istniała cały czas, nie pojawiła się nagle. Ty po prostu przestałeś słuchać starego kanału. I to jest moment, w którym wiele osób popełnia bardzo poważny błąd. Myślą, że wystarczy zmienić sposób myślenia, powtarzać afirmacje, wyobrażać sobie sukces, mówić sobie każdego ranka: jestem bogaty. Carl Gustav Jung byłby wobec takiego podejścia bardzo ostrożny, bo wiedział, że psychiki nie da się oszukać. Jeśli głęboko w środku nadal czujesz się tym samym człowiekiem, same słowa niczego nie zmienią. To trochę tak, jakby przykleić nową etykietę na starą książkę. Okładka wygląda inaczej, ale treść w środku pozostaje dokładnie taka sama. Dlatego prawdziwa zmiana nigdy nie zaczyna się od słów. Zaczyna się od czegoś znacznie trudniejszego, od zmiany własnej tożsamości.
A to prowadzi nas do pytania, które Jung uważał za jedno z najważniejszych w życiu każdego człowieka. Kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy? Bo odpowiedź na to pytanie bardzo często decyduje o tym, w jakiej rzeczywistości obudzisz się za 5 lub 10 lat. Zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz sobie na jedno pytanie. Gdyby jutro ktoś przelał na twoje konto 10 milionów złotych, czy naprawdę byłbyś gotowy, żeby nimi zarządzać? Większość ludzi odpowie bez wahania: oczywiście. Ale historia pokazuje coś zupełnie innego. Na świecie przeprowadzono wiele badań dotyczących zwycięzców loterii. I choć ich historie są różne, pewien schemat powtarza się zaskakująco często. Ludzie, którzy z dnia na dzień otrzymali ogromne pieniądze, po kilku latach nierzadko wracali do swoich dawnych problemów finansowych. Niektórzy tracili cały majątek, inni popadali w długi. Jeszcze inni mówili, że zamiast szczęścia pojawił się chaos. Dlaczego? Przecież dostali dokładnie to, o czym marzy większość ludzi. Odpowiedź nie tkwiła w pieniądzach. Pieniądze jedynie uwidoczniły to, co od dawna było w środku. To trochę jak wzmocnienie dźwięku. Jeżeli w głośniku płynie piękna muzyka, po podkręceniu głośności usłyszysz ją jeszcze wyraźniej. Ale jeśli płynie szum, to usłyszysz tylko głośniejszy szum. Z pieniędzmi jest podobnie. Nie zmieniają człowieka. Bardzo często pokazują, kim naprawdę jest. I właśnie tutaj dochodzimy do jednej z najgłębszych myśli Carla Gustawa Junga. Przez większość życia człowiek buduje pewien obraz samego siebie. Nieświadomie odpowiada sobie na pytania: na co zasługuję, ile jestem wart, jakie życie jest dla mnie możliwe. Problem polega na tym, że większość tych odpowiedzi nigdy nie została przez nas świadomie wybrana. Przejęliśmy je od rodziców, od szkoły, od otoczenia. Od ludzi, których spotkaliśmy wiele lat temu. I z czasem zaczęliśmy traktować je jak własne. Jung nazywał proces dojrzewania człowieka indywiduacją. Nie chodziło mu o stanie się kimś idealnym. Nie chodziło nawet o sukces. Chodziło o coś znacznie odważniejszego. O odrzucenie życia, które zostało napisane przez innych i stworzenie własnego. To właśnie dlatego prawdziwa zmiana jest tak trudna, bo nie wymaga jedynie nowych nawyków. Wymaga odwagi, by zakwestionować własną historię. Wyobraź sobie człowieka, który przez 40 lat powtarzał sobie: nigdy nie będę bogaty. Czy wystarczy przeczytać jedną książkę, żeby nagle w to przestał wierzyć? Oczywiście, że nie, bo to przekonanie zdążyło stać się częścią jego tożsamości, a tożsamość zawsze broni się przed zmianą. Nawet wtedy, gdy ta zmiana mogłaby przynieść coś dobrego. Dlatego tak wielu ludzi doświadcza dziwnego zjawiska. Przez kilka tygodni są pełni motywacji. Wstają wcześniej, planują, uczą się, ćwiczą, a potem jakby ktoś wyłączył światło. Wszystko wraca do starego rytmu. Nie dlatego, że zabrakło silnej woli. Silna wola jest jak paliwo, pozwala ruszyć, ale nie decyduje o kierunku. Kierunek wyznacza to, za kogo uważasz samego siebie. Jeżeli nadal widzisz siebie jako człowieka, który zawsze ma pod górkę, będziesz nieświadomie szukał sytuacji, które potwierdzą tę historię. Jeżeli uważasz, że pieniądze są źródłem problemów, każdy większy sukces finansowy zacznie budzić niepokój. Jeżeli głęboko wierzysz, że nie zasługujesz na więcej, to nawet gdy życie otworzy przed tobą drzwi, istnieje duża szansa, że ich nie przekroczysz. Nie dlatego, że nie możesz, dlatego, że wewnętrznie nadal nie czujesz, że to miejsce jest dla ciebie. I właśnie dlatego przejście do nowej rzeczywistości nie zaczyna się od zmiany pracy, nie zaczyna się od większych zarobków, nie zaczyna się nawet od zdobycia nowych umiejętności. To wszystko jest ważne, ale jest skutkiem. Początek znajduje się znacznie głębiej. W chwili, gdy przestajesz utożsamiać się z człowiekiem, którym byłeś przez całe życie. Bo kiedy zmienia się tożsamość, zmieniają się decyzje, zmieniają się nawyki, zmieniają się relacje, zmienia się sposób, w jaki reagujesz na porażki, a po pewnym czasie zaczyna zmieniać się również świat wokół ciebie. Nie dlatego, że rzeczywistość nagle stała się inna, ale dlatego, że po raz pierwszy od wielu lat przestałeś odgrywać starą rolę. I być może właśnie to ludzie mają na myśli, kiedy mówią, że weszli do nowej rzeczywistości. Nie znaleźli nowego świata, stali się nowym człowiekiem w tym samym świecie. Ale pozostaje jeszcze jedno pytanie.
Jeżeli nasza psychika tak mocno trzyma się starej tożsamości, czy naprawdę można ją zmienić? I właśnie tutaj Jung daje odpowiedź, która dla wielu osób może okazać się najważniejszą częścią całego filmu. Być może w tym momencie pojawiła się w twojej głowie jedna myśl. To wszystko brzmi logicznie, ale jak właściwie zmienić swoją tożsamość? To bardzo dobre pytanie, bo właśnie tutaj większość ludzi popełnia ten sam błąd. Próbują zmienić swoje zachowanie, nie zmieniając człowieka, który za tym zachowaniem stoi. Wyobraź sobie drzewo. Większość osób przez całe życie obcina gałęzie. Próbuje pozbyć się złych nawyków, zmusić się do większej dyscypliny, przestać odkładać wszystko na później, bardziej wierzyć w siebie. Ale problem nie znajduje się na gałęziach. Problem znajduje się w korzeniach, bo jeśli korzenie pozostają takie same, drzewo zawsze wyda te same owoce. Jung doskonale rozumiał tę zależność. Dlatego nie skupiał się wyłącznie na tym, co człowiek robi. Znacznie bardziej interesowało go, dlaczego robi właśnie to. To pozornie niewielka różnica, a jednak zmienia wszystko. Załóżmy, że dwie osoby codziennie chodzą do pracy. Obie wykonują te same obowiązki. Obie zarabiają podobne pieniądze. Z zewnątrz wyglądają niemal identycznie, ale jedna z nich każdego dnia uczy się czegoś nowego. Buduje nowe relacje. Obserwuje ludzi, którzy osiągnęli więcej. Zastanawia się, jak sama może się rozwijać. Druga natomiast odlicza godziny do końca dnia, narzeka. Powtarza, że nic się nie da zrobić, że świat jest niesprawiedliwy, że bogaci mieli łatwiej. Po 5 latach ich życie wygląda zupełnie inaczej. Nie dlatego, że los potraktował ich inaczej, ale dlatego, że przez 5 lat codziennie wzmacniali dwie różne tożsamości. To właśnie dlatego Jung uważał, że człowiek staje się tym, co nieustannie w sobie rozwija. Każda decyzja jest jak głos oddany na określoną wersję samego siebie. Za każdym razem, kiedy rezygnujesz ze strachu, wzmacniasz odważniejszą część swojej osobowości. Za każdym razem, kiedy uczysz się czegoś nowego, głosujesz na człowieka, który wierzy, że potrafi się rozwijać. Za każdym razem, kiedy bierzesz odpowiedzialność, zamiast szukać wymówek, tworzysz nowy obraz samego siebie. I właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa zmiana. Nie w chwili, gdy zarobisz pierwsze duże pieniądze, ale wtedy, gdy przestaniesz myśleć jak człowiek, który żyje wyłącznie po to, by przetrwać. To różnica, której nie widać od razu. Wyobraź sobie dwie osoby, które dostają dodatkowy 1000 złotych. Pierwsza mówi: w końcu mogę odetchnąć. Druga zadaje sobie inne pytanie: jak mogę sprawić, żeby te pieniądze pracowały dla mnie? Kwota jest identyczna, zmienia się sposób myślenia, a wraz z nim zaczyna zmieniać się przyszłość. I właśnie dlatego bogactwo nie jest wyłącznie liczbą na koncie. Jest sposobem podejmowania decyzji, sposobem patrzenia na świat, sposobem reagowania na problemy. To dlatego dwie osoby mogą zarabiać tyle samo, a po 10 latach jedna posiada majątek, a druga nadal żyje od wypłaty do wypłaty. Nie dlatego, że jedna była mądrzejsza, ale dlatego, że przez lata budowała inną wersję siebie. To prowadzi do bardzo ważnego wniosku. Jeżeli naprawdę chcesz przejść do nowej rzeczywistości, przestań zadawać sobie pytanie, jak mogę zarabiać więcej. To ważne pytanie, ale nie najważniejsze. Spróbuj zapytać inaczej. Kim muszę się stać, żeby takie życie stało się dla mnie czymś naturalnym? Ta zmiana jednego pytania potrafi całkowicie zmienić kierunek myślenia. Bo człowiek, który koncentruje się wyłącznie na pieniądzach, często szuka szybkich rozwiązań. Natomiast człowiek, który pracuje nad własną tożsamością, buduje coś znacznie trwalszego. Buduje fundament. A kiedy fundament się zmienia, wszystko, co powstaje na nim później, również wygląda inaczej. I właśnie dlatego niektórzy ludzie mają wrażenie, że życie zaczyna sprzyjać im coraz bardziej. Nie dlatego, że nagle stali się szczęściarzami. Po prostu każdego dnia podejmują decyzje, których dawniej nawet nie brali pod uwagę. A z tych decyzji rodzą się nowe możliwości, nowi ludzie, nowe doświadczenia i z czasem zupełnie nowe życie. Jest jeszcze jedna idea Carla Gustawa Junga, która przez lata budziła ogromne zainteresowanie. Synchronia. Być może słyszałeś już to słowo.
Niektórzy przedstawiają je niemal jak zjawisko nadprzyrodzone, ale Jung rozumiał je znacznie subtelniej. Zauważył, w życiu człowieka czasami pojawiają się zdarzenia, które trudno uznać za zwykły przypadek. Spotykasz odpowiednią osobę dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Natrafiasz na książkę, która odpowiada na pytanie, z którym zmagasz się od miesięcy. Słyszysz jedno zdanie, jedną rozmowę, jedną historię i nagle coś w tobie zaczyna się zmieniać. Czy to magia? Niekoniecznie. Jung uważał, że świat zewnętrzny i świat wewnętrzny są ze sobą znacznie bardziej powiązane niż zwykle przypuszczamy. Nie oznacza to, że wszechświat spełnia każde nasze życzenie. Oznacza raczej, że kiedy zmienia się człowiek, zmienia się również to, na co zwraca uwagę. A to ma ogromne znaczenie. Pomyśl o prostym przykładzie. Załóżmy, że postanawiasz kupić czerwony samochód. Jeszcze wczoraj miałeś wrażenie, że prawie nikt takim nie jeździ, ale od momentu podjęcia decyzji zaczynasz widzieć czerwone samochody dosłownie wszędzie. Czy nagle pojawiły się na ulicach? Nie, były tam wcześniej. Po prostu wcześniej ich nie zauważałeś. Z ludzkim życiem często dzieje się dokładnie to samo. Kiedy człowiek żyje w przekonaniu, że świat jest pełen zagrożeń, jego umysł nieustannie wyszukuje dowody potwierdzające tę historię. Każda porażka staje się dowodem, każda odmowa, każde niepowodzenie. Ale kiedy zaczyna zmieniać własną tożsamość, nagle zauważa coś, czego wcześniej nie dostrzegał. Możliwości, ludzi, którzy myślą inaczej, rozwiązania, szanse. To nie znaczy, że życie nagle stało się łatwiejsze. To znaczy, że człowiek przestał patrzeć na świat wyłącznie przez pryzmat swoich dawnych lęków. I właśnie dlatego wielu ludzi mówi później: to niesamowite, jakby świat nagle zaczął mi sprzyjać. Być może świat wcale się nie zmienił. Być może zmienił się obserwator. To bardzo ważna różnica. Bo kiedy uwierzysz, że wszystko zależy wyłącznie od szczęścia, oddajesz swoje życie przypadkowi. Ale kiedy zrozumiesz, że sposób, w jaki patrzysz na rzeczywistość, wpływa na decyzje, które podejmujesz każdego dnia, odzyskujesz wpływ. Nie na wszystko. Życie zawsze będzie nieprzewidywalne. Każdy z nas doświadczy porażek, rozczarowań, straty. Tego nie da się uniknąć. Ale można zdecydować, kim stanie się człowiek po tych doświadczeniach. I być może właśnie na tym polega największa zmiana. Nie na tym, że świat przestaje rzucać nam wyzwania, ale na tym, że przestajemy być tą samą osobą, która kiedyś się ich bała. Dlatego prawdziwe przejście do nowej rzeczywistości nie następuje w jednej chwili. Nie wydarza się po przeczytaniu jednej książki, po obejrzeniu jednego filmu, ani po wypowiedzeniu kilku motywacyjnych zdań. To proces. Czasem powolny, czasem trudny. Ale z każdą świadomą decyzją stajesz się odrobinę innym człowiekiem. A kiedy pewnego dnia odwrócisz się za siebie, może się okazać, że droga, którą przeszedłeś, była znacznie większa, niż wydawało ci się na początku. Jeśli ten film skłonił cię do refleksji, to dobry moment, żeby zasubskrybować kanał. Powstają tutaj materiały dla osób, które chcą zrozumieć nie tylko świat wokół siebie, ale przede wszystkim własny umysł. Bo właśnie od niego zaczyna się każda prawdziwa zmiana. Na początku tego filmu zadałem jedno pytanie. Dlaczego niektórzy ludzie potrafią całkowicie odmienić swoje życie, podczas gdy inni przez lata pozostają w tym samym miejscu? Po przeanalizowaniu myśli Carla Gustawa Junga, odpowiedź wydaje się jednocześnie prosta i wymagająca. Większość ludzi próbuje zmienić swoje życie. Znacznie mniej ludzi próbuje zmienić samych siebie. To właśnie tutaj przebiega granica. Przez całe życie uczymy się, jak zarabiać więcej, jak inwestować, jak negocjować, jak zdobywać nowe umiejętności. I wszystko to jest ważne, ale istnieje jeszcze jedno pytanie, które zadaje sobie niewielu ludzi. Czy człowiek, którym jestem dzisiaj, potrafiłby utrzymać życie, o którym marzę? To bardzo niewygodne pytanie, bo odpowiedź nie zawsze brzmi tak. Możliwe, że właśnie dlatego tak wielu ludzi, kiedy osiąga sukces, po pewnym czasie wraca do punktu wyjścia. Nie dlatego, że zabrakło im pieniędzy, ale dlatego, że nie zdążyli stać się osobą, która potrafi taki sukces unieść. Jung wierzył, że człowiek nosi w sobie znacznie większy potencjał, niż jest w stanie dostrzec. Jednak dostęp do tego potencjału wymaga odwagi. Odwagi, żeby przestać odgrywać rolę, którą przez lata narzucały nam cudze oczekiwania.
Odwagi, żeby zakwestionować własne przekonania. Odwagi, żeby przyznać przed samym sobą: może historia, którą opowiadam sobie od lat, nie jest prawdą. Bo jeśli przez całe życie powtarzasz: nie jestem stworzony do sukcesu, nigdy nie będę bogaty, to nie jest świat dla takich ludzi jak ja. To prędzej czy później zaczniesz żyć tak, jakby te słowa były niepodważalnym faktem. A przecież są tylko historią, którą kiedyś przyjąłeś i którą możesz przestać opowiadać. Nie stanie się to jutro. Nie wydarzy się po obejrzeniu jednego filmu. Prawdziwa zmiana rzadko jest spektakularna. Najczęściej jest cicha, prawie niewidoczna. To jedna decyzja, jedna przeczytana książka, jedna rozmowa, jedna odmowa powiedzenia sobie: nie dam rady. Z pozoru niewiele, ale właśnie z takich chwil powstaje nowa tożsamość. A kiedy zmienia się tożsamość, z czasem zmienia się wszystko inne. Nowe decyzje prowadzą do nowych doświadczeń. Nowe doświadczenia budują nowe przekonania. Nowe przekonania tworzą nowy sposób działania. I pewnego dnia człowiek orientuje się, że miejsce, które kiedyś wydawało się nieosiągalne, stało się jego codziennością. Czy to oznacza, że życie nagle stanie się łatwe? Nie. Każdy będzie musiał zmierzyć się z porażkami, z niepewnością, z chwilami zwątpienia. Nie istnieje życie całkowicie pozbawione trudności, ale istnieje ogromna różnica między człowiekiem, który traktuje każdą przeszkodę jako dowód własnej słabości, a człowiekiem, który widzi w niej kolejny etap rozwoju. I być może właśnie na tym polega prawdziwe przejście do nowej rzeczywistości. Nie na ucieczce od problemów, nie na czekaniu, aż świat się zmieni, ale na tym, że pewnego dnia patrzysz na przeszkodę, która kiedyś cię paraliżowała, i po raz pierwszy nie czujesz strachu, bo nie jesteś już tym samym człowiekiem. Na koniec chcę zostawić cię z jedną myślą. Za 5 lat twoje życie prawdopodobnie będzie wyglądało inaczej niż dziś. Pytanie brzmi tylko, czy będzie to efekt przypadku, czy świadomej przemiany? Bo przyszłość nie rodzi się w dniu, w którym osiągasz sukces. Przyszłość rodzi się każdego dnia, w decyzjach, które podejmujesz, w przekonaniach, które wzmacniasz i w odpowiedzi na jedno pozornie proste pytanie: kim stajesz się każdego dnia? Być może właśnie teraz rozpoczął się pierwszy krok do twojej nowej rzeczywistości. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli ten materiał skłonił cię do refleksji, napisz w komentarzu, która myśl najbardziej z tobą rezonowała. Chętnie przeczytam twoją opinię. I pamiętaj, największe zmiany nie zawsze zaczynają się od wielkich wydarzeń. Czasami zaczynają się od jednej nowej myśli, której wcześniej nigdy nie odważyłeś się dopuścić do siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.